Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj z trasy, jeszcze jestem na trasie Bieszczady-Lublin. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak radzić sobie z upałami na rowerze. Jest dzisiaj koszmarnie gorąco, to już jest któryś dzień upałów. Dzisiaj już jest trochę lepiej, bo jest 35 stopni w słońcu, natomiast jeszcze kilka dni temu w Bieszczadach było 40 stopni, to już był morderczy upał, chociaż do morderczego może jeszcze trochę brakowało, bo ostatnio Jacek z United Cyclist wrzucał zdjęcie prognozy pogody, chyba gdzieś na jakichś saharyjskich rejonach, tam pokazywał termometr 47 stopni. Także jeszcze zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy to było w słońcu, czy to było w cieniu. W każdym razie było jeszcze bardziej ekstremalnie. Natomiast wracając do polskich klimatów, polskich temperatur. Stare takie porzekadło mówi, że udar słoneczny może złapać, ale na pewno kogoś innego. Niestety ja już nieraz się przekonałem o tym, że to nie jest prawda i złapać może tak naprawdę każdego, w tym właśnie Ciebie czy mnie. Mi się już to kilka razy zdarzyło, że już powoli gdzieś zaczynałem odpływać, to słońce mnie tak przygrzało, że no, czułem się po prostu słabo. Nie doszło może do jakichś wymiotów, do jakichś zawrotów głowy, ale już miałem nieraz takie sytuacje, że siedziałem pod drzewem, nie mogłem się ruszać nie ze zmęczenia, tylko właśnie z odwodnienia, z przegrzania, z udaru. I powiem Wam tak, to się tak w sumie każdemu wydaje, bo to w telewizji jest tak powtarzane, w radiu, w gazetach, za każdym razem, gdy przychodzą upały, noście nakrycie głowy na przykład, ale wiele osób potem zapomina, wyjeżdżają tylko przecież się przejechać i zapominają właśnie, żeby założyć czapkę, jakąś chustę, jakiegoś bafa, cokolwiek, żeby głowę przykryć. Nawet jeżeli jeździcie w kasku, to warto mimo wszystko właśnie w tych takich ekstremalnych temperaturach założyć sobie coś. Ja akurat mam taką cienką czapeczkę z daszkiem do biegania, ona się fajnie pod kask mieści, natomiast są czapeczki pod kask dedykowane, są takie kolarskie z takim krótkim daszkiem czapeczki, są chusty, bafy, cokolwiek warto tam włożyć. Niektórzy sobie też takie czapeczki moczą, żeby trochę głowę odchłodzić, też nie jest to taki zły pomysł. Druga kwestia, bardzo ważna, jest to ochrona oczu. Warto mieć okulary przeciwsłoneczne z dobrym filtrem UV. Nie polecam żadnych okularów za 5 zł z odpustu, lepiej kupić jakieś, nie muszą być drogie, ale po prostu markowe albo półmarkowe, no w każdym razie wiecie, no nie ze straganu, tylko jakieś sensowne okulary. To nie jest tak, że muszą być bardzo ciemne, nawet te jasne czy nawet białe szkła mają filtry, więc one też chronią nasze oczy. Kolejny element, no to jest picie. Ja pokażę Wam. Zazwyczaj jest tak, że w jednym z koszyczków mam taki narzędziownik, tam trzymam sobie narzędzia, ale w takie upały, no to jest podstawa, żeby mieć ze sobą 2 bidony, a jeżeli macie w ogóle możliwość, jedziecie gdzieś na dalszą trasę, jedziecie z sakwami, w sakwie też zawsze warto mieć ze sobą chociaż trochę coś, półlitrową, litrową butelkę do picia. Powiem Wam, że w takie upały ja jestem w stanie przeboleć to, że ja później ten kilogram więcej muszę wtargiwać gdzieś na górę, ale w razie czego, gdyby na przykład gdzieś po drodze nie było sklepu, albo był zamknięty, albo na przykład nieraz mi się tak zdarzało, że jechałem i widzę sklep, ale mówię, a nie, to jeszcze w bidonach trochę mam. Nagle wychodziło słońce za chmur, robiło się koszmarnie gorąco, ja wypijałem wszystko, co miałem, no i później był problem, także staram się mieć zawsze trochę w tej wody w zapasie. Kolejny element to jest jakiś krem do smarowania się z filtrem, najlepiej jakimś mocniejszym filtrem, zwłaszcza jeżeli macie blond włosy, jasną cerę, tak jak ja, opalacie się dosyć szybko, no to wtedy jakiś naprawdę mocny krem. Jeżeli macie ciemniejszą karnację, to też, ale może być słabszy. Jest to bardzo ważna sprawa, nawet warto po drodze się gdzieś smarować. Warto mieć ze sobą również, jeżeli macie gdzie schować chociaż trochę jakiegoś ręcznika papierowego, żeby się później z potu obetrzeć, żeby się chociażby tym kremem właśnie nasmarować. Kolejna sprawa taka nie dość oczywista, ja nie mówię, że to na każdy od razu wyjazd, ale jeżeli macie właśnie sakwę, jakąś torbę, to nie jest to takie głupie, żeby zabrać ze sobą coś na komary. Dlaczego na komary? Jeżeli jest gorąco tak jak teraz, no to całe robactwo chowa się do cienia. To nie musi być jakiś staw, to nie musi być zawilgocony las. To wystarczy tak jak tutaj, pod drzewem sobie stanąłem, momentalnie zaczęły obsiadać mnie jakieś muszki, komary, pszczoły, osy, cokolwiek. Ale popsikałem się i mam już spokój, nie muszę się o to odganiać. Tak jak w zeszłym roku dla Was coś nagrywałem, no to non stop gdzieś coś na mnie siadało, bo właśnie nie miałem takiego sprayu.
A jeżeli chodzi o kwestię ubioru, ja preferuję koszulki i spodenki rowerowe, raczej z tych cieńszych, bardziej przewiewne, które pozwalają odprowadzić pot i też właśnie jak wiatr wieje czy pęd powietrza, jest to trochę nas to chłodzi. Natomiast są osoby, które mówią, że jeżdżą w długim rękawie, w jakichś flanelowych koszulach, w długich spodniach. To też nie jest taki zły pomysł. Tutaj trzeba byłoby Jacka zapytać, czy oni na pustyni właśnie tak jeżdżą, bo mi się właśnie te pustynne klimaty tak kojarzą właśnie, czyli pełna ochrona przed takim naprawdę palącym, dużo bardziej niż u nas w Polsce, słońcem. Natomiast u nas w tych naszych warunkach to wszystko jest kwestia chyba indywidualna i ja jestem bardzo, bardzo daleki od tego, żeby twierdzić, że to, co mam na sobie, to jest najlepsze, że chodzi o ten rodzaj stroju i że ci, którzy jeżdżą w flanelowych na przykład koszulach, no to są jacyś dziwni i się przegrzewają. Absolutnie tak nie twierdzę, natomiast też nie można tego odwracać, czyli też mówi, że tylko właśnie flanelowa koszula, czy jakaś, nie wiem, bluza z merino, cokolwiek takiego typu jest najlepsze. Tutaj każdy musi dobrać do siebie to indywidualnie, to zależy wszystko od Waszych odczuć. Niektórym to nie przeszkadza, niektórym to pasuje taka jazda, niektórzy bardzo się, tak jak ja na przykład, jeżeli miałbym w czymś jechać z długim rękawem w taką temperaturę, ale to bardzo bym się przegrzał, mój organizm by tego nie przetrawił. I jeszcze jedna sprawa a propos butów. Ja akurat mam buty rowerowe SPD, ale mają one tutaj wszytą taką siateczkę, bardzo fajnie to wentyluje stopę. Podczas deszczu no nie jest to do końca przyjemne, chociaż z drugiej strony to i tak nie są wodoodporne buty, więc i tak później but jest cały mokry. Natomiast warto zastanowić się nad sandałami, nad właśnie jakimiś przewiewnymi butami, jakimiś trampkami. W każdym razie nic grubego, nic ciężkiego, tak żeby sobie tej nogi nie przepocić, nie poobcierać tak szybko. I na każdym postoju polecałbym ściągać buty, czy ewentualnie chociaż rozsznurowywać, rozluzowywać. Ja wiem, że stopa później puchnie i ciężko jest czasami potem włożyć ją do buta, ale mimo wszystko warto dać stopom odpocząć, zwłaszcza jeżeli jedziecie gdzieś dalej, no to stopy są bardzo ważne i no fajnie, żeby trochę gdzieś powietrza i tego krążenia odzyskały. Ok, jestem jeszcze ciekawy, jakie Wy macie sposoby na radzenie sobie z upałem. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!